Zmiany ustrojowe w Polsce, które zaczęły się w 1989 roku, doprowadziły do tego, że od stycznia 1990 roku mniejszość niemiecka na Śląsku Opolskie mogła się oficjalnie zrzeszać w nowo powstałych Deutschen Freundschaftskreisen. W DFK Kroszczyc zapisało się około 1700 mieszkańców wsi. Wszyscy dostali takie Ausweise. Na rozmowę o DFK Kroszczyc zaprosiliśmy jego przewodniczącego Gottharda Sochora. My, ludzie się zapisywali do mniejszości, to przychodzili do Kropki na świętego Jana i tam się zapisało około 1700 ludzi wtedy. I składki w 91 zapłaciło 1100 osób. No. Ta składka wtedy była chyba bardzo małą, nie? No. A teraz, panie, w tamtym roku zapłaciło składki 64 osoby chyba. No. I już my są na krawędzi bankructwa. Nie? No. I nie idzie nic organizować, bo trzeba wkład własny dać. Ja? No. I my potem zbierali, żeby msze były niemieckie tu w Koszicach. To wielu chodził. No. Chodził, a nie wiem, kto jeszcze chodził, ale to więcej chodziło. No. Myśmy wtedy chyba 800 podpisów zebrali, żeby te msze były. Nie? I z tym ją był u Nosola. No. Ale nos było więcej, bo z Dobrznia też byli, ale w Dobrzniu były już te msze. No nie były w niedzielę, były bez tydzień. Nie? No. W soboty były. No. W Krosicach też potem były w soboty. Golec je odprawiał, a potem Mateja ze Siłkowic. No. To jest za co? Ale to był taki warunek, że trzeba mieć zgodę od biskupa, żeby te msze były. I ta zgoda przyszła dopiero w 1982 roku we wrześniu, że można odprawiać je w niedzielę. 82 nie 92. No. Że można je w niedzielę odprawiać. Co się udało mniejszości w Krościcach zrobić? Słuchaj, odrestaurowano my ten pomnik, No. Jak przebiegały teraz prace nad tym pomnikiem? Na czym polegało zadanie mniejszości niemieckiej? Pomnik był całkiem zarosły, płyty chyba ile zały, bo to nikt tam nie zaglądał do tego pomnika. I on został odrestaurowany od nowa. Nie? No, tam były drzewa wycięte. Tak, ja pamiętam, to waszą zasługą było to, że uzupełniliście ten wykaz poległych od tych, którzy zginęli na II wojnie światowej. Bo ten pomnik stał i tam był wykaz tylko tych z I wojny. Bo te postamenty nowe postawili, no i wygrawerowane jest sporządzone i ludzie pieniądze chyba dawali. To Gandyra organizował. Jeszcze coś, panie Gotthardzie, o tej mniejszości? Ja tu mam napisane. Dobra. Ja tu mam napisane. Na starej plebanii w 1992 roku otwarto bibliotekę i dom spotkań, tzw. Begegnungshaus. W programie działania naszego koła było organizowanie różnych kulturalnych imprez, które to na stale zadomowiły się w naszej miejscowości. Do imprez tych należały Dzień Matki i Ojca w miesiącu maju, pochód świętego Marcina z orkiestrą, Weihnachtsfest dla dzieci z Mikołajem od 1989 roku, zabawa karnawałowa w Rosenmontag. Strassenfest zorganizowaliśmy 3 razy w Rozbrzożyckach i 2 albo 3 razy na Placu Wolności. Oktoberfest też 2 razy zorganizował. Był również organizowany wyjazd na Schlesientreffen do Nienberg, a roz do Essen. Był wyjazd na Annaberg na pielgrzymkę mniejszości. Był wyjazd do Czech, do Złotych Chor. Były organizowane wspólnie z Caritasem jednotygodniowe turnusy wypoczynkowe. Były organizowane zamsta kursy dla dzieci w wieku 8 do 14 lat. Były organizowane kursy języka niemieckiego dla młodzieży. Dla dzieci były organizowane wyjazdy na kolonie i obozy letnie. W 90 roku zaczęto robić starania, by w szkołach z początku nowego roku szkolnego zastąpić język rosyjski z nauką języka niemieckiego. I to się udało. W przedszkolu wprowadzono naukę języka niemieckiego dopiero w 98 roku. Co my jeszcze prowadzimy? Klub Malucha prowadzimy. To się zapisuje 12 dzieci albo 14 dzieci się zapisuje.
I co tam w tym klubie Malucha jest organizowane dla tych dzieci? Tak, to prowadzi Zuzanna Halubczuk i w formie zabawy dzieci uczą się słówek niemieckich. Takie od 4 do 7 lat. To tak by było wszystko. No. Dzisiaj myśmy robili, bośmy byli młodzi, z werwą, ze wszystkim. Dzisiaj już my są starzy i nie jesteśmy w stanie nic zrobić. No. Nic. Nie chce nikt po mnie przyjąć i nie wiem, co będę dalej robić. No. Ja jest je wybrane, jest chyba 2 lata, ale ja mam 85 lat za tydzień.